To jedna z ważniejszych książek z czasów mojego dzieciństwa, kiedy to zobaczenie papug w naturze było dla mnie równie nierealne jak lot w kosmos. Jedynie książka dawała wtedy szansę bycia na Karaibach czy w delcie Orinoco. Jestem na Isla de Coche, małej karaibskiej i jak Państwo widzicie bardzo wiecznej wyspie u brzegów Wenezueli. W młodości bywałem tu bardzo często, ale bywałem, jakbyśmy to dziś powiedzieli, wirtualnie. Tu bowiem rozgrywała się akcja powieści Arkadego Fidlera Wyspa Robinsona. Powieści niezwykle popularnej, zwłaszcza wśród chłopców mojego pokolenia. Z wypiekami na twarzy chłonąłem przygody głównego bohatera, Johna albo Jana Bobera. Wyspa jest bardzo jałowa, sucha, pokryta jedynie półpustynną roślinnością. Ale dlaczego właśnie na Coche autor umieścił swojego bohatera? To właśnie tutaj prawdopodobnie znajdowała się grota, w której odkryto łódź z wyrytym na burcie napisem John Bober, Polonus 1726. Równocześnie w tym samym czasie na tutejszych wodach zaginął statek przewożący niewolników. Czy te dwa wydarzenia sprzed prawie 3 wieków miały z sobą jakiś związek? Nie wiemy, ale od czegoś wyobraźnia autora, Arkady Fidler, na tej podstawie napisał powieść, która od ponad 70 lat zaciekawia i wciąga. Można więc przyjąć, że jej bohater był prawdopodobnie postacią autentyczną, przynajmniej jeśli chodzi o nazwisko i jakieś związki z Polską. Tutejsze papugi też zostały opisane w książce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że narratorem był nie sam Fidler, a więc przyrodnik, lecz główny bohater, myśliwy wychowany w lasach Virginii. Poza jaguarem nie wymienia nazw nieznanych mu zwierząt, a jedynie je opisuje. Dotyczy to również papug. Papugi, całe zielone, z żółtymi i czerwonymi plamami na głowie, były niemal wyrośnięte i większe niż u nas gołębie. Opis jednoznacznie wskazuje na Amazonki, ale główny bohater interesował się nimi głównie w aspekcie kulinarnym. Odkryłem tu nowy strumyczek, wpływający szerokim, acz płytkim ujściem do morza. Nad jego wilgotnym brzegiem rozsiadł się gęstszy nieco lasek, bogaty w liście, lianej i narośla. Już z daleka słyszałem w nim szczególny krzyk ptasi. Pochodził od papug, których w tym gąszczu było bardzo wiele. Gdy znalazłem się w cieniu pierwszych drzew na skraju gęstwiny, otoczył mnie papuzi wrzask i równocześnie, zadzierając głowę, dostrzegłem wśród gałęzi mnóstwo gniazd. Skoro ptaki mnie zauważyły, natychmiast umilkły, ale było już za późno. Odkryłem lęgowisko papug. Wiele papug było prawie już wyrośniętych, lubo jeszcze nie bardzo lotnych. Młokosy te siedziały na gałęziach obok gniazd. Podczołgawszy się na dogodne stanowisko, zacząłem do nich sypać z łuku. Za którąś tam strzałą zwaliłem pierwszą papugę na ziemię, potem drugą. Było gniazd chyba kilkaset, więc stanowiły na tygodnie niewyczerpaną spiżarnię. Skończyło się moje głodowanie. Nie zginę z głodu. Nie zginę. Już o świcie następnego dnia pędziłem do papuziego gaju, żeby znowu coś upolować, a przede wszystkim nałapać jak najwięcej żywych ptaków do chowu na zapas. Trzeba przyznać, że głośną i niszczycielską naturę papug Fidler przedstawił bardzo wiernie. Przywiązałem je za nóżki do mego drąga. Strasznie wrzeszczały, a w całym lasku wtórowały im krzyki z kilkuset gardzieli. Więzy z lianem były silne, ale papugi rozgryzały je łatwo ostrymi dziobami i by nie stracić zdobyczy, musiałem bezustannie powstrzymywać ich gorliwość niszczenia. Po powrocie do jaskini nie wiedziałem, jak je utrzymać. Czymkolwiek je wiązałem, wszystko natychmiast przegryzały. Wreszcie nie było innej rady, jak zamknąć je w jaskini, a tymczasem na prędce zbudować klatkę z grubych gałęzi. W realu odwiedziłem Coche już jako osoba dorosła w 2007 roku. Zatrzymałem się w tym właśnie tutaj hotelu i zastałem tu papugi. Najbardziej spektakularne były hotelowe pety, również takie jak ten legwany, które codziennie wygrzewały się w słońcu przy basenach. Ten być może mnie jeszcze pamięta. Ary i Amazonki żyły tu w stanie półdzikim, odwiedzając hotel w poszukiwaniu niedopitych drinków i niedojedzonych przekąsek. Tu właśnie, na strzesze palmowej recepcji hotelu, sfotografowałem parę ar zielonoskrzydłych, których zdjęcie możecie Państwo zobaczyć po otwarciu strony sklepu z papugami.
Te ary z całą pewnością nie były rdzennymi mieszkańcami wyspy. Sprowadzono je jako turystyczną atrakcję, choć ich atrakcyjność dla pracowników hoteli odpowiedzialnych za naprawy palmowych dachów była na pewno wątpliwa. Teren hotelu kończył się wtedy tutaj. Tu były już tylko pola kaktusów i palmy. Aż po to słone jezioro, z którego czerpano do niedawna sól, a które obecnie jest atrakcją turystyczną wyspy. Wtedy było tu pole pięknych, dorodnych kaktusów, wśród których żerowały liczne tu amazonki gniazdujące na pobliskich palmach. Kaktusowe pola zostały wyparte przez zabudowania. Palmy wykarczowano, a pozostałe jeszcze kaktusowiska są już ogrodzone pod przyszłą zabudowę, którą prawdopodobnie wstrzymał kryzys gospodarczy. Zmiany te spowodowały, że amazonki zniknęły. Pozbawiono je miejsc do żerowania i gniazdowania. To klasyczny niestety przykład degradacji naturalnych środowisk papug. Oprócz flamingów, sępy to jedyne opisane w książce ptaki występujące obecnie na wyspie. Są tu liczne. Podczas swoich wędrówek po wyspie spotykałem je na każdym kroku. Po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją polityczną w Wenezueli, w ostatnich latach turystyka na kocze przeżywa swój boom. Ale jest to już niestety zupełnie inna turystyka niż kilkanaście lat temu. Ta współczesna głęboko ingeruje w środowisko. Silnie wiejące wiatry przyciągnęły tu kitesurferów z całego świata. Co dzień przybijają tu statki wycieczkowe, ale najbardziej inwazyjne są kłady, które dosłownie rozjeżdżają cenne tereny przyrodnicze. Ale dokąd mogły się przenieść amazonki z kaktusowych pól za hotelem? Postanowiłem poszukać ich na wyspie. Odwiedziłem pobliski rezerwat słonych bagien i ptaków wodnych El Saco, ale tu ich nie znalazłem. Szukałem w podobnych kaktusowych krajobrazach na wyspie, ale tam też nie ma po nich śladu. Pytałem mieszkańców. Również o nich nie słyszeli. Rozmawiałem z dyrektorem hotelu, który sprowadził na wyspę papugi. Czy na wyspie Kocze żyły kiedyś papugi? When the hotel began, normally the only hotel that have parrots and different birds like Kakatua and Toucan was the hotel Paradise Coche. And some of them go out from the hotel and left to the different town on Iceland. Here in Coche we have 5 towns. People from the island tell us that they went to Guamache, El Bichar, or San Pedro de Coche, but I never see them anymore. But probably they have different house on there. In Coche, the people have parrot in jail. As a pet. Yeah, like a pet. Hotelowe pety, które tu fotografowałem, doskonale pamiętam. This is Pedro. Ale nie miał raczej czasu na spacery poza hotelem i nie widział żyjących tam amazonek. Czyżbym był jedynym, który uwiecznił żerujące tam papugi? Te amazonki wenezuelskie i modrobrewe, nawet jeśli zostały sprowadzone na wyspę przez ludzi, to tu za hotelem znalazły odpowiednie warunki i, sam to widziałem, łączyły się w pary i wyprowadzały lęgi, mimo że od czasu do czasu posilały się w hotelowej restauracji. Co się więc stało z tymi amazonkami? Mogły zostać wyłapane jako ptaki do towarzystwa, o czym wspominał dyrektor hotelu. Trzymanie rodzimych papug jako domowych pupili jest na Karaibach bardzo popularne. Odwiedziłem na Kocze starszą panią, która właśnie trzyma w domu amazonkę modrobrewą, ale twierdzi, że trafiła ona do niej z pobliskiej wyspy Margarita. Te 2 amazonki wenezuelskie również zostały wyjęte z gniazd na Margaricie. Jest też prawdopodobne, że papugi te przeleciały z wyspy Kocze, na cyplu której teraz się znajduję, na sąsiednią Margaritę, odległą o mniej niż 10 kilometrów. Ale amazonki są w stanie pokonać nawet większe odległości. Ale w takim razie, czy papugi, które fotografowałem wtedy na kaktusowych polach gdzieś tu, w tej okolicy, były naturalnie dziko żyjącymi ptakami, czy też były to hotelowe maskotki sprowadzane tutaj celem podniesienia atrakcyjności hoteli dla gości? Bo jeśli tak,
to papugi mogły na wyspie Kocze wcale nie występować. Tutejsze warunki nie są sprzyjające dla tych ptaków. Być może więc naturalnie występujących amazonek na Kocze nigdy nie było. Postanowiłem zapytać tutejszą ekolożkę z Margarity, która monitoruje ptaki w tym rejonie, czy na Kocze, gdzie Fiedler opisywał liczne amazonki, które miały tu występować 300 lat temu, papugi w ogóle kiedykolwiek występowały. Czy na Kocze były kiedyś papugi? En la isla de Coche hace muchos años sí había muchos loros, guacamayas y especies diferentes de loros. Pero por la sequía y por el terremoto que hubo en la isla de Coche hace muchos años, dejaron de venir. Entonces los pocos que quedan ahorita son solo que los hoteles traen de tierra firme loros a la isla en el hotel y luego los liberan. A czy jest prawdopodobne, że 300 lat temu na tej wyspie były papugi? Que hubo el terremoto, empezaron a haber cambios en la isla y hubo sequía y a partir de allí los loros se fueron. The parrots go de Isla de Coche. Jednak susza, która nastąpiła po trzęsieniu ziemi odnotowanym na wyspach Cuvagua i Coche w 1541 roku, nie mogła zniszczyć tropikalnej przyrody opisywanej tu przez Fiedlera znacznie później, bo w XVIII wieku. Bowiem przekazy historyczne z końca XV wieku podają, że wyspę Coche zamieszkiwały głównie jelenie, od których pochodzi jej nazwa. Słowo Coche w rdzennym języku oznacza właśnie jelenia. I brak jest jakichkolwiek wzmianek, że wyspa była wcześniej porośnięta tropikalną dżunglą z charakterystyczną dla niej fauną. Nasuwa się więc wniosek, że Arkadego Fiedlera chyba jednak zbyt mocno poniosła fantazja. On bywał na Karaibach i wspaniale opisywał tutejszą przyrodę. Ale pod względem przyrodniczym wyspa Coche dalece odbiega od innych karaibskich wysp. Warunki do życia dla papug nie są tu tak przyjazne, jak na innych sąsiednich wyspach. Nie sądzę, aby 300 lat temu odbiegały one zbytnio od tych panujących obecnie. Starałem się ustalić, czy Arkady Fiedler był w ogóle na Coche podczas swoich podróży w pierwszej połowie XX wieku. Zapytałem o to jego syna, Arkadego Radosława, który towarzyszył mu w wyprawach do obu Ameryk oraz archiwizował spuściznę ojca. Potwierdził on z całą stanowczością, że jego ojciec nigdy Coche nie odwiedził, a więc nie miał możliwości na własne oczy zobaczyć ubogiej przyrody wyspy. Ale tropiąc różnicę między książkowym opisem wyspy a jej realiami, absolutnie nie było moim zamiarem czynienie autorowi jakichkolwiek zarzutów. W końcu nie jest to opowieść historyczna, relacja z podróży czy opracowanie przyrodnicze. To powieść przygodowa. Czy jestem rozczarowany, że papugi i opisy przyrody w wyspie Robinsona okazały się literacką fikcją? Absolutnie nie. Jako jej czytelnik muszę przyznać, że przygody bohatera w bujnej, tropikalnej dżungli wśród różnorodnych zwierząt o wiele silniej oddziaływały wtedy na moją wyobraźnię, niż gdyby przeżywał on je gdzieś tu, na tej suchej, popękanej ziemi wśród kaktusów. Mam tu w dłoni egzemplarz jednego z pierwszych wydań. A skoro nasz film traktuje o książce w kontekście papug, to nie sposób nie wspomnieć o tej okładce. Jest ona dziełem wybitnego ilustratora Janusza Grabiańskiego. A ci z Państwa, którzy mają jakieś pojęcie o papugach, na pewno zakrzykną: przecież taka papuga nie istnieje. Jednak znając inne jego prace, w szczególności ilustracje zwierząt, nie można go posądzać, że papugi z okładki, jakich trudno byłoby szukać w naturze, przedstawił nieświadomie. On skompilował z wielu gatunków jakby kwintesencję papugi, która odpowiadała ówczesnym wyobrażeniom Polaków w latach 50. ubiegłego wieku. Młodszych widzów pragnę poinformować, że czytelnicy nie mieli wtedy dostępu do internetu, a artyści nie posługiwali się sztuczną inteligencją tworzącą dziś obrazy papug, o jakich nikomu się nie śniło. A niewielu Polaków miało wtedy możliwość, aby wyjechać i zobaczyć papugi w naturze na własne oczy. Dziś Coche
odwiedzają głównie kitesurferzy i turyści chcący korzystać z uroków karaibskich plaż. Dla mnie jednak pozostanie ona wciąż wyspą Robinsona i za każdym razem, kiedy ją odwiedzam, moja wyobraźnia każe mi patrzeć na nią oczami Jana Bobera.